Dzień dobry kochani. Witamy Was tym razem z Pławniowic. Mega wielkie błoto tutaj jest na parkingu. I co? Ale jakoś dajemy radę z Maxem, który tam właśnie pstryka jakieś foty. Bardzo dużo rodzin z dziećmi, ale nie ma się co dziwić, jest prawie 15 stopni. Maksik, jak tam, zrobiłeś jakąś fotę? Co? Coś tam mamy? No to dobra, to petarda. Jesteśmy niedaleko Gliwic, na Pławniowicach. Lokalni użytkownicy pewnie wiedzą, gdzie to jest dokładnie. Mega miejscówka, fajna. Może teraz trochę mniej fajna, bo postawili płot parę lat temu i każą sobie płacić za wstęp i nie wolno wchodzić tam z psami i jakieś tam inne dziwne rzeczy. Natomiast co? Nagrałem już chyba z 15 minut vloga, natomiast nagrałem to dobre słowo, bo nie włączyłem nagrywania. No ale tak to jest. Kochani, jak widzieliście, 15-minutowe nagranie poszło w kosz, bo nie nacisnąłem przycisku rekord, tak jak typowy Janusz. Tymczasem dzisiaj porozmawiamy na temat tego, jak zabrać wasze pociechy, czy też swoją pociechę, dzieciaka, córkę czy syna w wycieczkę motocyklową. Śledźcie i oglądajcie dalej. Pierwszym i najważniejszym punktem to jest wszechobecne przeświadczenie, że to jest mega niebezpieczne i ciężko się z tym nie zgodzić. Sam nieraz słyszałem historię, gość jechał na skuterze, z tyłu miał syna, auto uderzyło w nich od tyłu, tragedia murowana. Takich przykładów jest całe mnóstwo, słyszycie o nich w okresie letnim prawie codziennie w radiu, w telewizji. Co z tym zrobić? Wiecie co, to tak naprawdę są wypadki. One równie dobrze mogą przytrafić się mi, tobie, sąsiadce, komuś innemu, tak? My musimy myśleć o tym, żeby zniwelować je do minimum i wówczas coś takiego jak wspólna motocyklowa przygoda z waszym synkiem, córką ma jakiekolwiek miejsce bytu. Pamiętajcie, przede wszystkim trzeba myśleć nie 3 razy, a 50 razy do przodu. Jazda motocyklem to jest jak jazda samochodem, to jest jak gra w szachy. Trzeba przewidywać o kilka ruchów do przodu przeciwników, jakim są inni uczestnicy ruchu drogowego. Ja wiem, że żony nie będą zadowolone, że wybieracie się z pociechami na tego typu przejażdżki, natomiast przewidujcie to po pierwsze. Planujcie trasy, które biegną jakimiś ulicami mało uczęszczanymi, o małym natężeniu ruchu. To wszystko spowoduje maksymalne zniwelowanie jakichkolwiek możliwości dojścia do jakiejś kolizji czy też wypadku. Druga bardzo istotna kwestia to jest to, w co nasze dziecko będzie ubrane, tak? Motocykliści dbamy o stylówkę, wygląd, bezpieczeństwo, różne klasy, jeśli chodzi o certyfikację naszych ochraniaczy, jak najlepsze kaski i tak dalej. Pamiętajcie, również wasze dziecko musi być odpowiednio ubrane. Nie krótkie spodenki, krótka koszulka, bo jadę tylko wokół bloku. Przede wszystkim kask, ochraniacze, odpowiednie spodnie, odpowiednie buty. Nie muszą to być buty motocyklowe, ale mogą być to na przykład jakieś zimowe trapery z wytrzymałej skóry, tak? Pamiętajcie, nie jedziecie na tor, nie będziecie szaleć, ale jak najbardziej te ochraniacze są wskazane. Mój syn akurat jeździ w mojej drugiej kurtce. Jest ona trochę za duża, ale jak ubierze na siebie jeszcze jakiś tam polar, termo, to ochraniacze są tam, gdzie powinny być i ma tą kurtkę. Ma ochraniacze na łokcie, ma ochraniacze na barki, ma ochraniacze na plecy, ma ochraniacze na kolana, ma jakieś tam trapery na nogach, ma rękawiczki i ma to, co najważniejsze, kask.
Nie oszczędzajcie. Pamiętajcie, że nawet przysłowiowa jazda wokół bloku czy po parkingu może zakończyć się jakimś nieoczekiwanym uślizgiem i po prostu jakąś nawet parkingówką. Dziecko, które ma 13, 14, 15 lat może się zwyczajnie później do tego zrazić, tak? A dodatkowo może się niepotrzebnie poobdzierać. Po co nam to? Ja wiem, że temat jest raz, że kontrowersyjny, dwa, że nie wiem, czy do końca potrzebny. Każdy ma swój mózg, każdy powinien postępować według swoich preferencji i decyzji. Nasze życie jest bardzo cenne, życie naszego dziecka jest jeszcze cenniejsze, więc jeśli już zabieracie swoje pociechy w motocyklowe podróże, to pamiętajcie o tym, by zachować na pewno rozsądek, rozwagę. Bardzo zastanawia mnie, czy wy praktykujecie tego typu wycieczki ze swoimi pociechami? Kiedy zaczynaliście je uskuteczniać? Ile lat miało wasze dziecko? Czy 13 lat to według was jest dobry wiek, by zacząć podróżować razem z ojcem? I nie mówię tu o podróżach do Rumunii, czy Albanii, czy nie wiem, czy Czech, ale o przysłowiową jazdę wokół komina, tak? Jakieś 30, 40, 50 kilometrów jakimiś bocznymi drogami. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Z tego miejsca chciałem wam podziękować, że wbijacie za liczne subskrypcje, za liczne komentarze. Cieszę się niezmiernie, że jest naprawdę tak nas sporo, jeśli chodzi o 30+, że robicie te prawka, że wsiadacie na maszyny. Naprawdę mnie to cieszy i raduje, jak czytam te wasze wszystkie komentarze, z których wy mówicie niemal podobne historie do mojej, tak? Opowiadacie swoje przemyślenia, swoje bolączki, swoje problemy i że wspólnie możemy się dzielić jakimiś tam doświadczeniami i radami. My tymczasem uciekamy dalej. Młody, wskakujemy na rumaka i jedziemy korzystać, bo jest prawie 15 stopni. Jak na tą porę roku to aż niemożliwe, co się dzieje. No ale niestety jeden tylko taki fajny dzień, bo kolejne już mają być mniej fajne. Lecimy dalej, trzymajcie się.